Dużo się dzieje na rynku mieszkań, na rynku sprzedaży, rynku najmu, ale też w kredytach mieszkaniowych i też niektórzy wpadli w zbiorową rozpacz, że rynek nieruchomości stanął, ceny spadają. Inni twierdzą, że nie spadają, bo nie widzą tych zmian, ale to często są ci, którzy nie chodzą też negocjować zakupu, a jeszcze inni twierdzą, że może nie jest tak źle, bo na przykład jest duży, ogromny ruch w liczbie rozpoczynanych budów mieszkań. I o tym wszystkim dzisiaj porozmawiam z Marcinem Drogomireckim, który jest analitykiem w wieloletnim rynku nieruchomości, ekspertem oraz pośrednikiem w obrocie nieruchomościami. A wy, jeżeli jesteście zainteresowani rynkiem nieruchomości, no to cóż, subskrybujcie ten kanał, bo tu się dowiecie o trendach, o nowych przepisach prawa. Przypominam, że na stronie symen24.pl nasza audycja ta i inne wzbogacona jest o dodatkowe wykresy, dane, tabele, także w takiej formie bardziej statycznej, łatwiejszej do oglądania niż na filmie YouTube. I też zachęcam, że jeżeli piszecie nam komentarze o swoich odczuciach dotyczących rynku nieruchomości, no to żebyście koniecznie pisali, o jakiej miejscowości mówicie, o jakiej miejscowości dotyczy wasz komentarz, bo bardzo nas cieszą informacje, że a u mnie spadł ruch, albo a u mnie wszystko się sprzedaje, ale gdzie jest to u mnie? Inni też chcieliby wiedzieć, a taka informacja jest dopiero wartościowa. Zachęcam również do pisania sugestii nowych tematów. I tytułem wprowadzenia pokażę wam taki wykres, który obrazuje akcje kredytów mieszkaniowych. Ta niebieska linia to jest linia pokazująca wnioski kredytowe, a ta czerwona linia to jest liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych. No, nie mam wcześniejszych danych, dlatego ta linia zaczyna się dopiero kilka lat później po tej niebieskiej. Dane z tej niebieskiej linii są do października 2024 włącznie, bo takie dane są opublikowane, a o liczbie kredytów jeszcze nie ma danych za październik. No i można powiedzieć, patrząc się na tą linię tak, że jedni uważają, że szklanka jest do połowy pusta, inni, że do połowy pełna, bo tak to mniej więcej dokładnie wygląda. Liczba kredytów ostatnio udzielonych kręci się około 15 tysięcy miesięcznie tych kredytów udzielonych. W dołku było to około 6 tysięcy. Szczytowe osiągnięcia na poziomie 25 tysięcy, więc jak powiedziałem, jak uważacie, szklanka jest do połowy pełna lub do połowy pusta? W każdym razie trudno mówić o jakiejś wielkiej zapaści, a te rekordy, trzeba przypomnieć, to były skutkiem bezpiecznego kredytu 2% oraz tego, że był kiedyś COVID, potem były prawie zerowe stopy procentowe, no i bardzo było korzystne branie kredytów. Co, Marcinie, sądzisz w ogóle o tej akcji kredytowej? Dzień dobry Tomku, dzień dobry Państwu. No, ten wykres pokazuje, że twierdzenia o śmierci popytu na rynku mieszkaniowym są zdecydowanie przedwczesne albo po prostu chybione. Mieszkania wciąż się sprzedają, są i sprzedający, i kupujący. Jeśli chodzi o kredyty, tak, one w dużo mniejszym stopniu, ale wciąż są zaciągane. Z czego to wynika? Pamiętajmy, że ten wielki boom na rynku, który mieliśmy w ubiegłym roku, ta wielka sprzedaż, no to właściciele, którzy te mieszkania sprzedawali, oni weszli w posiadanie dużej gotówki i w dużej mierze tę gotówkę przeznaczają na zakup innej, często większej, lepszej nieruchomości w innej lokalizacji. To już zależy od indywidualnej sytuacji. Krótko mówiąc, ci, którzy w zeszłym roku w czasie boomu sprzedali mieszkanie, w tej chwili są klientami popytowymi i z kolei kupują takie czy inne mieszkanie, często właśnie dodatkowo wspierając się kredytem, ale już niekoniecznie w 80 czy 90%
wartości nabywanego mieszkania. Oni po prostu mają dużą gotówkę na wkład własny, na potencjalny remont mieszkania. Także popyt cały czas jest, popyt na kredyty jest, mieszkania się sprzedają, ale oczywiście w dużo mniejszym stopniu niż w roku ubiegłym, kiedy mieliśmy bezpieczny kredyt 2%. I tutaj w dalszej części audycji przejdziemy i wrócimy jeszcze do tego takiego względnego odczucia, czy jest kryzys na rynku, czy jest dobrze, ale najpierw jeszcze dwie informacje. Spójrzcie się na ten wykres. On pokazuje ogólnie rzecz biorąc liczbę cudzoziemców pracujących w Polsce. Ta niebieska gruba linia, a te cienkie linie to są udziały poszczególnych obywatelstw. No i łatwo zwrócić uwagę, że udział Ukraińców w ogólnej liczbie cudzoziemców pracujących w Polsce się zmienia, spada. W liczbach względnych to tak naprawdę w tym okresie to jest około 4000 wyniósł ten spadek, spadek procentowy jest znacznie większy, ale dlaczego o tym mówię? Rośnie liczba cudzoziemców z innych krajów i to jest inny imigrant do Polski, bo Ukraińcy bardzo często przyjeżdżając do Polski przyjeżdżali całymi rodzinami. Nie wszyscy, ale spora ich liczba. Natomiast ci tacy ostatnio napływający w dużej liczbie, czy to z Ameryki Południowej, czy na przykład z tych byłych azjatyckich, położonych w Azji, byłych republik Związku Radzieckiego, to są bardzo często ludzie, którzy przyjeżdżają pojedynczo, mieszkają w hotelach, wysyłają pieniądze swoim rodzinom i na razie niekoniecznie myślą o przeniesieniu swojego życia do Polski na stałe. A to oznacza, że oni mieszkają na przykład w czymś, co jest swego rodzaju, nazwijmy to w uproszczeniu, hotelem robotniczym i po prostu oni nie tworzą już popytu na rynku mieszkań, takich normalnych mieszkań. 4000 ubytku Ukraińców to nie jest zbyt dużo w skali Polski, ale to już pokazuje pewien kierunek. I jednocześnie Marcin nam prezentuje tabelę, w której widzimy znaczące zmiany w podaży ofert najmu mieszkań, ale Marcin, chciałbym, żebyś mówiąc o tej tabeli również nawiązał do liczby ofert sprzedaży mieszkań na rynku wtórnym. Jasne. Ofert sprzedaży mieszkań na rynku wtórnym cały czas przybywa. W skali kraju tych ofert jest o około 40% więcej w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, ale pamiętajmy, że to cały kraj. Natomiast różnie sytuacja wygląda w różnych miejscowościach, miastach. No i dla przykładu w Warszawie, czyli na największym rynku mieszkaniowym w Polsce, mieszkań na sprzedaż jest prawie 2 razy więcej niż rok temu. To oznacza, że te mieszkania skądś się biorą. No i tu warto zwrócić uwagę na to, że na rynek sprzedaży zaczęły już trafiać mieszkania, które do tej pory były wynajmowane, no ale z uwagi na to, że o najemców na niektóre typy mieszkań jest trudno, no to właściciele decydują się już na spieniążenie lokali, które często przez długi czas odwlekali tę decyzję, zwłaszcza po wybuchu wojny na Ukrainie, kiedy mieszkanie, które potencjalnie było już gotowe do sprzedania, nagle można było bardzo korzystnie wynająć. No, w tej chwili już z tym najmem tak kolorowo nie jest, więc część ofert mieszkań, które były wynajmowane, trafia na rynek sprzedaży. Ale jednocześnie w tej tabeli ofert najmu pokazujesz spadek miesiąc do miesiąca we wszystkich miastach, ale już rok do roku to tak nie jest. W takich miastach jak Katowice, Warszawa, Rzeszów przybywa oferty mieszkań na wynajem, a w Olsztynie, w Łodzi ubywa. Jak mamy rozumieć te dane? Skąd takie ruchy w ogóle i o co to chodzi? Tak, w porównaniu miesiąc do miesiąca to sprawa jest jasna. Jesteśmy już po tym szczycie na rynku najmu, który zawsze przypada na drugą połowę sierpnia i tak naprawdę kończy się wraz z końcem września.
październik to już taki czas, bym powiedział, roszad, czyli kto nie dogadał się z właścicielem, ktoś, kto wspólnie wynajmował mieszkanie z kolegą, koleżanką, z partnerem i też tu jakieś nieporozumienia miały miejsce, no to tak jak mówię, to po tych kilku pierwszych tygodniach następuje taka dogrywka na rynku najmu, ale generalnie w tej chwili już do końca roku popyt na rynku najmu będzie systematycznie słabł. No a ofert, tak jak widać, miesiąc do miesiąca ubyło i to jest zupełnie naturalne. Z kolei w porównaniu rok do roku e, różne rynki, różne sytuacje. Warszawa ewidentnie widać, że ofert czekających wciąż na najemców jest więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Podobnie w Rzeszowie trochę więcej ofert do wynajęcia jest również w Krakowie. No to pokazuje, że te rynki są nasycone ofertami, e, mimo tego, że pamiętajmy, cały czas na rynek wprowadzane są nowe mieszkania kupione w ostatnich miesiącach czy w zeszłym roku, które były właśnie kupowane z myślą o inwestycji pod wynajem. No niestety z najemcami tak łatwo nie jest, jak to było jeszcze 1,5 roku czy 2 lata temu, więc część, tak jak wspomniałem wcześniej, część ofert, część mieszkań, które były kupowane czy trzymane z myślą o wynajmie, trafia na rynek sprzedaży. No właśnie, te wzrosty, o których mówimy na rynku sprzedaży, wzrosty liczby ofert, no to te mieszkania nie biorą się znikąd. One gdzieś musi ubyć, żeby gdzieś mogło przybyć. No i przykładem tego są właśnie te miasta, w których widzimy, że ofert jest wyraźnie mniej. Zdradzę Wam tajemnicę, że te audycje nagrywamy w czasie, kiedy wiele źródeł mówi, że to Donald Trump wygrał wybory w Stanach Zjednoczonych, ale jeszcze nie ma danych takich, nazwijmy to, oficjalnych. A dlaczego o tym wspominam? No bo Donald Trump może zmienić albo nie zmieni politykę Stanów Zjednoczonych wobec Ukrainy i zobaczymy, czy spełni się lub nie spełni jego obietnica z zakończenia wojny w jeden dzień, czy tam w jeden tydzień, cokolwiek on obiecywał, ale w każdym razie, jeżeli by zaszły jakieś zmiany w tej polityce amerykańskiej wobec właśnie Ukrainy, to może mieć właśnie duży wpływ na polski rynek nieruchomości, bo jeśli chodzi o tych najemców, to Ukraińcy ostatnio byli potężną grupą najemców, która w jakiś sposób swoim takim hurtowym wyjazdem w chwili, kiedy wybuchła wojna, no można powiedzieć, uratowała, podbiła, wzmocniła rynek najmu, stworzyła presję. A też oczywiście to było w różnych miastach, no bo jak się nawet patrzymy na tych cudzoziemców, którzy mieszkają w Polsce i dane GUS-owskie, to zobaczycie, że na przykład w rejonie stołecznym Warszawy to jest po prostu no, ogromna liczba mieszkających tutaj i pracujących cudzoziemców mających znaczny wpływ na rynek. A w takich innych województwach jak świętokrzyskie na przykład lub inne miejsca, to ich nie ma. Sam rejon Warszawy ściąga więcej cudzoziemców niż wszelkie województwa inne, bo nawet GUS podaje dane, zauważcie, dla Warszawy i dla reszty województwa mazowieckiego. Tak to wygląda. No i zobaczymy, jak to będzie wpływało na rynki, bo jak Marcin podkreślił, ja też podkreślam wielokrotnie, podajemy jakieś dane dla Polski, ale rynki są takie, no powiedzmy to, lokalne. Nie da się przenieść mieszkania z jednego miejsca na drugie. I teraz Marcin, przejdźmy jeszcze do tabeli cen ofertowych na rynku wtórnym. Październik 2024, zmiana miesiąc do miesiąca i rok do roku, chociaż mój komentarz jest taki, że te rok do roku to taka w zasadzie trochę już chyba historia, no bo wiemy, co było rok temu. To był czas, kiedy ceny rosły, jeszcze optymizm, bezpieczny kredyt, 2%, a miesiąc do miesiąca to takie bardziej realne życie. Skomentuj tę tabelę.
Tak, średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym delikatnie, ale konsekwentnie spadają. Te zmiany, właśnie patrząc miesiąc do miesiąca, są niewielkie, przynajmniej na razie, ale jak już będziemy sumować za jakiś czas kolejne miesiące spadków, no to zobaczymy, że te ceny realnie spadają, mimo że wszystko inne drożeje. Inflacja rok do roku ogłoszona przez GUS to jest 5%, a mieszkania, e, jak spojrzymy zaraz na indeks wskazujący trend cenowy na rynku mieszkaniowym, no już drożeją rok do roku poniżej 5%. Krótko mówiąc, tak naprawdę średnie ceny ofertowe mieszkań zaczęły spadać. Wynika to przede wszystkim z tego, że coraz więcej napływa ofert, powiedziałbym, o niższym standardzie, które z natury są tańsze od mieszkań relatywnie nowych. Pamiętajmy, że jeszcze rok temu, w czasie boomu bezpieczno-kredytowego, mieszkania wszystkie sprzedawały się na pniu, zwłaszcza te o mniejszych metrażach, dwupokojowe, niezależnie od tego, czy to było mieszkanie w bloku wybudowanym 5 lat temu, czy w bloku z lat 60. One wszystkie były drogie. W tej chwili rynek zaczyna się, to jak zawsze podkreślam, to na rynku nieruchomości wszystko trwa powoli, ale rynek powoli zaczyna się różnicować, czyli mieszkania w tej, jak to się mówi, substancji mieszkaniowej starszej, wymagającej remontów, no, mniej atrakcyjnej, są relatywnie tańsze niż mieszkania, no właśnie, nowe, niedawno oddane do użytku, nowocześnie wykończone, z nowymi windami, często z garażami. Ta różnica w cenach zaczyna być coraz bardziej widoczna. Przypomnę, rok, półtora roku temu te różnice się zacierały, ponieważ sprzedawało się wszystko, klienci brali co tylko pojawiło się na rynku. Dodam jeszcze, że wyraźnie widać, że tanieją mieszkania duże. One też w okresie boomu bezpieczno-kredytowego ich ceny rosły. Właściciele tych ofert myśleli, że skoro wszystko drożeje, to mieszkania duże, 60, 70, 80-metrowe również podlegają temu trendowi. No niekoniecznie. One się już wtedy trudniej sprzedawały, a obecnie z tymi cenami zeszłorocznymi praktycznie chętnych na nie nie ma. Więc tak jak mówię, mieszkania o większych metrażach, zwłaszcza w starszym budownictwie, na nie zdecydowanie czeka teraz czas znacznej korekty cenowej. No i co tu dużo mówić. To postępuje, ale bardzo powoli, a z kolei jak spojrzymy na tym wykresie, na tę kolumnę, w której widzimy zmiany cen rok do roku, no to te wartości są już wyraźnie inne niż te, które obserwowaliśmy jeszcze kilka miesięcy temu. Pamiętajmy, że ekscytujący był widok Krakowa, w którym ceny rok do roku wzrosły o około 35%. W tej chwili, jak już porównujemy rok do roku, no ten wzrost jest wyraźnie niższy, no a w niektórych miastach jest jeszcze niższy. Także można powiedzieć, że mamy taki okres stabilizacji z tendencją do powolnych spadków cen. Komentując to, co Marcin powiedział, przy okazji pokażę Wam przygotowane przez niego indeksy trendu cenowego mieszkań na rynku wtórnym i to będą indeksy, ten czerwony taki, czyli przeliczany przez inflację, a ten niebieski to będą po prostu ceny nominalne. Nie będę wchodził w komentowanie tych wykresów, bo sami zobaczycie, ale chciałem powiedzieć jedną rzecz, czy też odnieść się do tego, co Marcin powiedział, o te duże mieszkania. Te duże mieszkania to one, zależy jeszcze w jakiej substancji, ale na przykład w takim mieście jak Warszawa, one po prostu się nie łapały w żaden sposób na program Bezpieczny Kredyt 2%, ale drożały na tej zasadzie ofertowo, że ludzie myśleli, aha,
to jak jest mieszkanie 30 metrów kosztuje tyle, to mieszkanie 90 metrów musi kosztować 3 razy tyle, co jest absolutnie nieprawdą, ale takie były po prostu często, już w dużym uproszczeniu mówię, oczekiwania sprzedających. Ponadto też była jeszcze jakiś czas temu grupa ludzi, spora całkiem, która chętnie kupowała takie duże mieszkanie, trzypokojowe, robiła z tego 5-6 norek i puszczała to w najem na pseudopokoje. I to ten trend też troszeczkę w tej chwili, można powiedzieć, przygasł, niekoniecznie, ale troszeczkę to się uspokoiło. No i też oczywiście kupowanie na przykład niektórych mieszkań przez początkujących fliperów od doświadczonych fliperów, którzy wiedzieli kiedy sprzedać, też swoje zrobiło, bo ja nie rozumiem idei robienia flipa na flipie, a jak widzicie na tych wykresach, no to szczególnie tym z inflacją, no to widać, że tak naprawdę jeżeli uwzględnimy inflację, to te indeksy cen dla całej Polski spadają. Podkreślamy jeszcze raz, że to niekoniecznie musi być w każdym mieście tak samo jak tutaj te dane ogólnopolskie, które przedstawił Marcin, a na wykresach cen nominalnych i na zbliżeniu widzicie, że też mamy ostatnio do czynienia ze spadkiem cen ofertowych, ale Marcin, właśnie, to są ceny ofertowe. A jak to wygląda w transakcjach? Bo ja widzę, jak wygląda w transakcjach, ale też widzę na przykład komentarze na naszym kanale, gdzie niektórzy z Was obserwują bardzo uważnie swoje rynki. Chwalę jeszcze raz tych, którzy podają, o jakiej miejscowości piszą. No i mówią, dobrze, tutaj obserwuję jakieś mieszkania i nagle przecena gdzieś tam o 10 tysięcy, a gdzieś tam o 60 tysięcy na mieszkanie, dramatyczna przecena, bo to mieszkanie stoi. A u deweloperów, no dobrze, to takie ukryte troszeczkę promocje też widzimy. Jak to wygląda z Twojej perspektywy? No to tak, ceny ofertowe, o których głównie rozmawiamy, no w tej chwili znacznie różnią się od cen transakcyjnych. W zasadzie mieszkania nie sprzedają się za te ceny, które widzimy w ogłoszeniach. Normą są upusty i to zależy tak naprawdę od sytuacji sprzedającego. Jeżeli jest to ktoś, komu nie zależy na czasie, kto sprzedaje, bo odziedziczył, ale jakiś nie ma wizji, co potem z tymi pieniędzmi zrobić, a w szczególności jeśli jest przekonany, że po chwilowym załamaniu rynek niebawem znowu odbije i znowu popyt będzie rósł, to te osoby nie są skłonne do upustów, nie są tak naprawdę zainteresowane doprowadzeniem do sprzedaży. Natomiast ci sprzedający, którzy no, mają jakieś założenie, do czego potrzebują, na co potrzebują przeznaczyć środki, albo po prostu muszą sprzedać, bo dzielą majątek, bo wyjeżdżają, bo chcą kupić większe mieszkanie albo wykończyć mieszkanie, albo wykończyć dom, którego w trakcie są budowy, no to tutaj już te negocjacje się dokonują i rzeczywiście względem ceny ofertowej upusty no, bywają naprawdę spore. To już mówimy nie o tysiącach złotych, ale o dziesiątkach, a często nawet ponad 100 tysiącach złotych upustów w sytuacji dojścia do transakcji. Ale tak jak powiedziałem, wciąż na rynku jest dużo i cały czas przybywa mieszkań, które stają się takimi kiszeniakami, o których już mówiliśmy, czyli że one są wystawione do sprzedaży. Nie ma zainteresowania klientów tymi ofertami, ale też niespecjalnie cokolwiek dzieje się z ceną ofertową. One stoją, one wpływają na wszelkie analizy tych średnich cen ofertowych, ale można powiedzieć, że są to mieszkania niesprzedawalne. Jeszcze taka jedna sprawa, czyli mityczny kredyt 0%. A dlaczego o tym mówię? Bo ostatni tydzień października, czyli nie tak dawno, przed weekendem, mieliśmy dwa wydarzenia. Minister Krzysztof Paszyk zapowiedział, że objawi założenia nowego pomysłu, czy też zrekonstruowanego pomysłu na ten kredyt w pierwszym tygodniu listopada
czyli ma jeszcze niewiele czasu. No, powiedzmy do 11 listopada dajmy mu czas, ale też w tym samym tygodniu poprzednim, czyli pod koniec października, wybuchła afera z wiceministrem Tomczakiem, takim jednym z głównych motorów w Ministerstwie Rozwoju i Technologii lansującym kredyt 0%. Zarzucono mu, że jako notariusz współpracuje z deweloperami. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale w każdym razie minister podał się do dymisji i niektórzy już ogłosili, że jest to pogrzeb kredytu 0%. No, szczerze mówiąc, to ja nie wiem, czy mam wierzyć w skutki dymisji wiceministra i w pogrzeb kredytu 0%, czy też mam wierzyć ministrowi Paszykowi. Nie wiem, jak ty, Marcin, wierzysz, co będzie, ale to jest taka informacja, która może zmienić to, co dzieje się na rynku nieruchomości. Chociaż jeszcze przypomnijcie sobie ten wykres z początku filmu, w którym pokazywałem wam liczbę kredytów mieszkaniowych udzielanych ostatnio. I wiele osób twierdzi, że to taka ustabilizowanie się w ostatnich kilku miesiącach na poziomie około 15 000 kredytów mieszkaniowych jest również oznaką tego, że strona popytowa, ta, którą stać na kredyt, po prostu straciła cierpliwość w oczekiwaniu na to, czy pojawi się to Yeti, czy nie wejdzie, i postanowili po prostu kupić mieszkanie. A ciągle jeszcze ja spotykam, nie wiem jak ty, też będę ciekawy, czy spotykasz osoby, które są sprzedające, szczególnie te większe mieszkania, i wierzą w ten program i trzymają się nadziei. Skomentujesz? Oczywiście. W mojej ocenie im dłużej i im więcej się mówi o programie kredytu 0%, tym bardziej staje się on taką abstrakcją medialną, która jest tematem rozmów, tematem artykułów w prasie, wypowiedzi w telewizji, komentarzy na platformie X i wszędzie. Natomiast w zasadzie nie ma to już chyba żadnego przełożenia na rynek mieszkaniowy. Oczywiście w rozmowach, czy to z kupującymi, czy ze sprzedającymi, ten temat czasem się przewija, ale to na zasadzie trochę takiej pogawędki, czy on będzie, czy on nie będzie, ale bez wpływu na negocjacje, na aktualne ceny, na decyzje. To jest coś, o czym już tak dużo powiedziano, co już tak mocno wałkowano, że okej, nawet jak ten kredyt wejdzie, może on rzeczywiście ułatwi zakup mieszkania jakiejś grupie beneficjentów, ale znowuż, jaka to będzie grupa, jakie mieszkania, w jakim momencie on wejdzie i rzeczywiście będzie dostępny, na jakich warunkach, no to jest wszystko już tak przemielone, że chyba społeczeństwo jest tym zmęczone. No a co ważne, widać, że rynek bez pomocy, bez ingerencji państwa jest w stanie się sam wyregulować. I tak naprawdę, w mojej ocenie, państwo zamiast kolejny raz jakieś sztuczne ruchy wykonywać względem rynku nieruchomości, niech się skupi na tym, żeby Polacy więcej zarabiali, żeby mieli większą kwotę, którą mogą zadysponować, czy to na swobodne wydatki, czy chociażby na spłacanie rat kredytu. Jeżeli państwo się na tym skupi, że będziemy więcej zarabiać, będzie nas stać na mieszkania, bo one będą, poziom ich cen będzie się kształtował w sposób naturalny, a nie w sposób sztuczny, właśnie przez wpływanie na nie przez jakieś zabiegi rządzących. Chciałem ci powiedzieć, tak John Lennon śpiewał Maybe I am a dreamer, to znaczy to jest twoja piosenka, jesteś chyba marzycielem. Na razie nasze państwo skupia się na tym, żeby nic nie mówiąc podwyższyć tobie i wszystkim obciążenia podatkowe, bo chociażby w okolicach inflacji występującej, okolicznościach występującej inflacji i wzrostu zarobków, utrzymywanie progów podatkowych na stałym poziomie jest tak naprawdę podwyższeniem obciążeń podatkowych. Również tym samym jest niezlikwidowanie podatku,
którym jest składka zdrowotna, nie przywrócenie tego wbrew obietnicom wyborczym. Tak więc ja tutaj nie widzę dążeń do tego, żebyśmy więcej zarabiali. Ja bym chciał, żeby państwo może nikt się nie zajmuje moimi zarobkami, niech się lepiej zajmie takim prawodawstwem i takim działaniem, żeby było łatwiej budować. To byłoby dużo fajniejsze. Jest bardzo dużo ograniczeń biurokratycznych na budowach, a rynek się sam, jak powiedziałeś, wyreguluje. Nawet mamy oczywiście w tej chwili wysokie stopy procentowe, niektórzy twierdzą najwyższe kredyty, najbardziej oprocentowane kredyty mieszkaniowe w Unii Europejskiej. Tak to jest, ale też inflacja wkrótce zacznie spadać. Nawet analitycy, na przykład Citibanku, przewidują, że obniżka stóp procentowych będzie już następowała w przyszłym roku od trzeciego kwartału. Zobaczymy, czy się nie mylą, to się okaże, ale widać, że nawet przy tych stopach procentowych są ludzie, którzy chcą kupować. Ale dlaczego jest ważna w ogóle ta obniżka stóp procentowych? Bo przecież oprócz tego, że jakiś kupujący dostaje jakiś kredyt, wspomagany lub nie, to jeszcze jest to, że ci, którzy produkują, ci, którzy budują, ci, którzy produkują materiały, oni również się posługują kredytami mieszkaniowymi i te koszty ich kredytów są wliczone po prostu w ceny tego, co potem płacicie za mieszkanie między innymi. Więc tak to wygląda. Reasumując, chyba Marcinie, jesteśmy w takim, no co, ciekawa historia się przed nami rysuje, bo dużo tutaj czynników może wpłynąć na przyszłość naszego rynku. Jak sądzisz? Przede wszystkim istotne jest to, że rośnie pula ofert sprzedaży mieszkań. Skoro ona rośnie, nie ma wystarczającego popytu, nieuniknione są korekty tych cen. Krótko mówiąc, nawet nic nie robiąc, będziemy się zbliżać do tego, że mieszkania będą stawać się bardziej przystępne przez to, że będą tanieć. Co wspomniałeś, obniżka stóp procentowych i większa dostępność kredytów. No właśnie, w bliskiej perspektywie to się nie zanosi. Dopiero mówisz w trzecim kwartale przyszłego roku. To oznacza, że prawdopodobnie przez rok no, nie będzie tego bodźca popytowego. Te ceny, no właśnie, będą się korygować. Odniósłbym się jeszcze do kwestii tego, jak ten popyt wygląda obecnie i że on w ogóle jest, jak to możliwe i że ludzie biorą kredyty. No pamiętajmy, że do niedawna znalezienie fajnego mieszkania było bardzo trudne, tak? Ofert na rynku było mało, ludzie się zabijali, kupowali sobie, zabierali sobie sprzed nosa. W tej chwili te osoby, które nawet w zeszłym roku miały środki, miały możliwość zaciągnięcia kredytu, teraz na spokojnie przeglądają ofertę na rynku bez ciśnienia, bez presji czasu, bez tego wyścigu, że ktoś mnie ubiegnie. Wybierają takie mieszkanie, o którym marzyły, które pasowało do ich wyobrażeń, miejsca, w którym przez kolejnych naście, 10 lat będą żyć. Więc te transakcje takie opóźnione, odwleczone właśnie teraz się na spokojnie dokonują. Kolejna ważna wiadomość dla sprzedających. Mieszkania się sprzedają, tylko trzeba odpowiednio do tej sprzedaży podejść. Odpowiednio przede wszystkim mm, ustawić poziom cenowy. Bardzo łatwo jest ofertę, jak to się mówi, spalić na rynku, wystawiając ją za kosmiczną cenę, nieadekwatną do obecnych realiów. To mieszkanie potem stoi, no i potem pośredniku ratuj, bo nikt nie chce kupić. Tak jak mówię, na rynku cały czas transakcje są zawierane, mieszkania się sprzedają, ceny się różnicują. Gorsze mieszkania w gorszych lokalizacjach, w gorszym standardzie są tańsze, te w lepszym są droższe, ale tak jak mówię, to wydaje się być oczywiste, a jednak tak naprawdę jest to w pewnym sensie wiedza tajemna. Nie wszyscy ją posiadają. Zmartwię cię.
Nadzieja umiera ostatnia, zwłaszcza u sprzedających mieszkania. Oni nie będą słuchać, nie chcą, bardzo często są głusi na argumenty. Ogólnie wiedzą, że coś się dzieje źle, ale liczą, że w ich przypadku to akurat oni będą mieli szczęście i robią błąd, bo jeżeli rynek spada, a chcą takie mieszkanie, jest im niepotrzebne, chcą je sprzedać, no to często po prostu sprzedają to taniej później, po wielu latach, kiedy, czy tam wielu miesiącach, kiedy już są zmęczeni sprzedażą, czy to mieszkania, czy tego domu, i takie historie to ja mogę opowiadać na pęczki, je znam po prostu, bo to widziałem. Natomiast też jest sytuacja druga, o której przypominam, że prędzej chudy umrze niż gruby schudnie. Wobec tego na takim rynku gorszym zawsze są klienci, którzy chcą kupować, i to są szczególnie ci, którzy właśnie są majętniejsi i szukają czy to okazji do zainwestowania, czy też po prostu stać ich na kredyt i kupują mieszkanie dla siebie, ale są to ci ludzie, którzy wybierają te lepsze lokalizacje. A ponieważ, jak już wspomniałem wcześniej, idziemy na prawie rekord, ale na drugie miejsce w ostatniej pięciolatce pod względem liczby rozpoczynanych budów mieszkań, także domów przecież, to należy się spodziewać, że przy takim obniżonym popycie po prostu sprzedaż niektórych osiedli deweloperskich będzie trudniejsza. I wracamy do czasów, czy też zaczynamy wracać do czasów, kiedy nie wszystko sprzedaje się na etapie wbicia łopaty. Im dłużej ten stan takiego niewspomagania sztucznego rynku i tej korekty będzie trwał, tym bardziej to się będzie wszystko oczyszczało z tych takich nietrafionych inwestycji. Jeżeli szybko nastąpi odbicie, no to tego skutku nie będziemy widzieli, ale szczerze mówiąc, ja na razie przynajmniej nie bardzo widzę powód, dla którego miałoby nastąpić nagłe odbicie, no chyba że jakaś nagła zmiana w sytuacji międzynarodowej lub decyzji naszego rządu. Jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, subskrybujcie ten kanał. Tutaj poznacie informacje o najnowszych trendach, o zmianach w prawie. Przypominam, żebyście w komentarzach koniecznie pisali nam, o jakiej miejscowości piszecie. No i też przypominam, że na stronie symen24.pl, gdzie są kursy obrotu nieruchomościami, znajdziecie również te nasze audycje wzbogacone o liczne dane dodatkowe. Cześć, trzymajcie się.